Zastraszające wieści o zgonach Polaków. Wielka Brytania chroni się przed nielegalnymi przybyszami ze wschodu głoszącymi nietolerancję i uprzedmiotowienie kobiet. Glapiński chce nam dać tysiaka. Kto będzie na nowym banknocie? Prezydent składa życzenia z okazji Bożego Narodzenia. O tym m.in. powiemy w dzisiejszym WTS-ie, czyli w programie w telegraficznym skrócie. Przy okazji bardzo dziękuję patronom za wsparcie. A jak ktoś chciałby zostać patronem WTS-u, zapraszam na mój profil na Patronite. Poza tym dzięki za obserwowanie mojego Facebooka. Nie będziemy mówić o niedawnej awarii Facebooka, po co drążyć temat. Dziękuję też za suby oraz dzwonki oraz komentarze na YouTubie. Czwartek, 7 października, Maciej Orłoś. Zaczynamy. Szokujące informacje dotyczące nadmiarowej liczby zgonów w Polsce. Od początku epidemii w naszym kraju naliczono już 140 000. Jak się okazuje, to nie COVID, ani nawet zaniedbane przez epidemię choroby są główną przyczyną śmierci naszych rodaków. Najnowsze dane prestiżowego IDZD, czyli Instytutu Danych z Dupy, pokazują, że aż 50 000 nadmiarowych zgonów wynikało z oglądania wiadomości TVP. To kiepska wiadomość, biorąc pod uwagę, że Danuta Cholecka dostała kolejny program w telewizji zwanej publiczną. Wierzcie lub nie, ale ma to być poradnik medyczny. Więc proponuję temat odcinka: jak się nie zadławić oglądając ją, Danutę Cholecką, o 19:30 w jedynce. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy zgonów nastąpiło w wyniku czytania wpisów na Facebooku Justyny Sochy. Reszta to ofiary śledzenia kont twitterowych Michała Karnowskiego, Jarosława Olechowskiego i Krystyny Pawłowicz. Uważajcie na siebie. Trwa 4. fala epidemii koronawirusa, ale fala głupoty nie ustępuje od dawna. Pozostając w temacie głupoty, Rafał Ziemkiewicz, pisarz, komentator i działacz polityczny, nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Co gorsza, brytyjskie służby wywiozły go na dołek. Oficjalne uzasadnienie: niewpuszczenie Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii sprzyja, podkreślam, dobru publicznemu i wynika to z jego zachowania i poglądów, które są sprzeczne z brytyjskimi wartościami i mogą być obraźliwe. Ziemkiewicz jest obrażony i oczekuje przeprosin. Już kiedyś zresztą zabroniono mu wjazdu do UK, kiedy zamierzał tam promować swoją książkę z obawy, że będzie głosił rasistowskie poglądy. Naprawdę nie wiem, skąd ten pomysł. Na pewno nie mogły na to wpłynąć jego publiczne wypowiedzi, no bo jakie niby? Teraz, tuż po powrocie do Polski z nieudanego wyjazdu do Wielkiej Brytanii, wspominał, że w Izbie Zatrzymań spędzał czas w towarzystwie, cytuję, panów o urodzie kierowców Ubera, których większość była słabymi rozmówcami, bo w znanych mi językach potrafili jedynie powiedzieć I refugee i Afganistan. Nie wiem, czy to dobrze, że Ziemkiewicza nie wpuścili, ale mieli do tego prawo. Tak jak Polska ma prawo nie wpuszczać na swoje terytorium głodujących dzieci. Oczywiście żartuję. Oni mają prawo nie wpuścić Ziemkiewicza, a Polska ma prawo wpuścić głodujące dzieci. Ale władze uważają, że tak silne państwo jak nasze nie może sobie na to pozwolić. Tak, naprawdę, pokazalibyśmy swoją potworną słabość. To by było straszne. Ale jeszcze kilka słów o Rafale Ziemkiewiczu. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien absurd. Używanie argumentu, że Ziemkiewicz jest dziennikarzem. Nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, jest pisarzem, komentatorem i działaczem politycznym. Trudno nazwać dziennikarzem człowieka, który kilka lat temu wraz z politykami założył stowarzyszenie Endecja. Jawnie oczywiście nawiązujące do bardzo konkretnej partii politycznej. Co prawda Ziemkiewicz uznał potem Endecję za projekt nieudany, ale to jest jak z dziewictwem. Jak raz zostaniesz politykiem, to już dziennikarskiej cnoty nie odzyskasz. Także tak, jakby to ująć. Ziemkiewicz jest politykiem w wersji light. Ale chciałem jeszcze dodać, że oczywiście ten cały wywód nie jest wyłącznie wycelowany w Rafała Ziemkiewicza. Problem ludzi, którzy mylą dziennikarstwo z działalnością polityczną, jest bardzo szeroki. Tymczasem na innej planecie Adam Glapiński ogłosił, że chciałby wprowadzić do obiegu banknot 1000-złotowy. Prezes NBP zapowiedział, że powinna znaleźć się na nim kobieta. To jak przed denominacją. Na starej 1000-złotówce był Kopernik, która, jak wiadomo, też była kobietą. Okej, koniec tych żartów.
ta kobieta to ma być Jadwiga Kaczyńska. Przepraszam, Jadwiga Andegaweńska. Jadwiga Andegaweńska została koronowana na, uwaga, króla Polski. Króla, nie królową. Bo upraszczając, królowa to była wówczas tylko żona króla, więc kobieta król. Czyli po prostu gender. Coś mi tu nie gra, Glapiński. Lewacką ideologię przemycacie. Nieładnie. Mniejsza jednak z tym, czyj wizerunek będzie widniał na banknocie. Ważniejsze jest to, po co właściwie nam ten banknot. Opcja pierwsza. Bo przy tak wysokiej inflacji za chwilę 10 złotówek będziemy używać do płacenia za zapałki. Opcja druga, żeby uciekając z kraju po kolejnych wyborach przekręciarze z partia i spółka nie musieli pakować gotówki do zbyt dużych walizek. Adam Glapiński zaznaczył, że takie ma plany na kolejną kadencję, o ile zostanie na nią wybrany. Obecna kończy się w przyszłym roku. Może dlatego NBP wystartowało z nową kampanią reklamową, w której chwali się swoimi rezerwami złota. Tu chciałem Wam zadać pytanie, bo chyba nie do końca rozumiem pewien fenomen. Dlaczego NBP reklamuje się w mediach? To nie jest tak, że Narodowy Bank Polski musi szukać klientów. To nie jest bank, do którego idziesz założyć konto. Przy okazji, po co w ogromnej kampanii reklamowej zapowiadany był Polski Ład? A dlaczego na przykład nie ma reklam rent, Państwowej Ochrony Zdrowia, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych? Bo rozumiałbym potrzebę reklamowania jakichś działań organów państwa, gdyby chodziło w nich jedynie o walor informacyjny. Ale chyba nie o to chodzi w tym przypadku. Zaraz, coś mi przyszło do głowy. Ale nie. To chyba jednak zabrzmi jak teoria spiskowa. Powiedzieć Wam, czy nie powiedzieć? Niech pomyślę. One hour later. No dobra, powiem. Raz kozie śmierć. Powiem Wam, co pomyślałem. I dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Uwaga, mówię. Może to jest tak, że politycy wydają kasę kierowanych przez siebie państwowych instytucji na to, żeby promować nie te instytucje, ale siebie i swoją partię i wydają na to nie pieniądze partyjne, ale nasze, wspólne, budżetowe. Nie, chyba niemożliwe. Chyba niemożliwe. Coś bez sensu. Bzdury. No dobra, nie będę się zgrywał. Nie mam wątpliwości, że właśnie tak jest. Ale to i tak nie jest najgorsze. To, przepraszam za wyrażenie, dymanie społeczeństwa na kasę ma przynajmniej jakieś, co prawda niezbyt uczciwe, ale jednak ma jakieś logiczne uzasadnienie. To jest nieźle na tle wielomilionowych, a nawet miliardowych wydatków pozbawionych jakiegokolwiek sensu, że wspomnę o dotacjach z Rządowego Funduszu Sprawiedliwości, który, jak wiadomo, powstał po to, by wspierać ofiary przestępstw. Tymczasem, o czym już wspominałem w poprzednim WTS-ie, dotacje trafiły na przykład na pracę naukową poświęconą stabilności małżeństw w Peru, czy tę dotyczącą rzekomej chrystianofobii w Polsce. W tym przypadku chodziło o kolekcję memów krytycznych wobec Kościoła katolickiego. Ale mamy też budowę Pałacu Saskiego. A ostatnio, taka drobnostka, projekt ustawy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o symbolach państwowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma on skutkować wprowadzeniem wzorów symboli państwowych zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi. Ale, co najważniejsze, ma też zmienić kolejność zwrotek w hymnie. Szacowany koszt 150 milionów złotych w 10 lat. Pamiętacie niedawną wypowiedź przedstawicielki Kancelarii Prezydenta, że rząd nie ma fabryki pieniędzy, więc nie może spełnić postulatów ratowników medycznych? Pamiętacie? No właśnie. No, miejmy nadzieję, że niedługo ta fabryka ruszy, fabryka pieniędzy, bo zapowiadają się kolejne bezsensowne i całkowicie do uniknięcia wydatki. Grupa TVN Discovery złożyła skargę do Sądu Administracyjnego na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że ta zbyt długo zwlekała z przedłużeniem koncesji stacji TVN24. I abstrahując od tego, czy TVN24 te koncesje powinno dostać, czy nie, to racja TVN Discovery w sprawie skargi nie ulega żadnej wątpliwości. TVN argumentuje to tak. Kodeks postępowania administracyjnego obliguje Krajową Radę do wydania decyzji niezwłocznie,
a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni. Tymczasem nad koncesją dla TVN24 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji obradowała przez 594 dni. W tej sytuacji werdykt wydaje się do przewidzenia. Najzabawniejsze jest to, że Rada rzekomo czekała na uregulowanie kwestii właścicielskich przez parlament, stąd zwłoka. Tyle, że ustawa w tej sprawie jest w zamrażarce sejmowej, więc może chodziło po prostu o zgrillowanie TVN-24. Tak coś mi się jakoś właśnie zdaje. Za chwilę akcent bożonarodzeniowy, ale najpierw nasz muzyczny święty Mikołaj, Antoś Orłuś. Witam! Witam! Dziś w dziale muzycznym wyjątkowo będzie troszeczkę o kwiatkach, a troszeczkę o zwierzątkach. Jeżeli chodzi o tę część o kwiatkach, no to tutaj chciałbym z Państwem porozmawiać sobie o róży. Róża, proszę Państwa, to taki bardzo romantyczny krzew jest. No, czerwony kwiat krzewu róży kojarzy się właśnie z takim romantyzmem, z pocałunki jakieś, balkon, śpiewanie, no ale natomiast łodyga krzewu róży, no to już ma kolce, więc to boli. To jest bardzo piękna metafora miłości, no bo jednak z jednej strony ten balkon, z drugiej strony boli, można spaść. Natomiast jeżeli chodzi o tę część o zwierzątkach, no to tu chciałbym z Państwem porozmawiać sobie o pieskach. Pies w świecie człowieka, no to jest niestety, tak się mówi, policjant. Natomiast jeżeli chodzi o psa w świecie zwierząt, no to jest najwierniejszy przyjaciel człowieka, ale już na przykład nie policjant. Dlaczego o tym wszystkim mówię? A to dlatego, że przed Państwem róża w utworze Człowiek-Pies. Hał! Sierść, życie tak lekkie, miękkie i ciepłe, lepiej się tracę krawędzie. Pomału kończymy już to specjalne bożonarodzeniowe wydanie programu WTS. Powiecie, że zaraz, jak to jeszcze do świąt ponad 2,5 miesiąca? No i tam, oj tam. Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro już zaczął świętować. We wtorek złożył rodakom świąteczne życzenia i pokazał przyozdobiony na tę okazję dziedziniec Pałacu Prezydenckiego w Caracas. Maduro już w poprzednich latach spieszył się z ogłaszaniem okresu świątecznego, ale tym razem chyba trochę przesadził. Komentatorzy oceniają, że to taki chwyt dla poprawienia nastrojów w społeczeństwie kraju ogarniętego kryzysem gospodarczym. A może po prostu kalendarz prezydenta Wenezueli uległ inflacji? Sięga ona ponad 2,5% rocznie. U nas tak wysoka jeszcze nie jest, więc początek Bożego Narodzenia szacuję gdzieś mniej więcej, no najwyżej na 19 grudnia. Tymczasem życzę Wam spokojnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku, a tak serio to życzę Wam tego, żebyśmy mieli jak najmniej powodów do wkurzenia się na koalicję rządzącą, na całą tę zjednoczoną prawicę. Wiem, to życzenie się nie spełni, ale próbowałem. Widzimy się w kolejnym WTS-ie już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!